Mohan Krishnamacharya, His Life and Teachings. Tym razem o książce, której nie ma na polskim rynku. Wciąż. Panie wydawczynie, panowie wydawcy. To książka z 2010 roku, wydana przez Shambhala Publications. Autor Mohan jest wieloletnim uczniem Krishnamacharyi. Sri Tirumalai Krishnamacharya. Wielka postać jogi, guru. Spoglądam na to zdjęcie i wiele innych zdjęć mistrza. Wzbudza we mnie szacunek, pewien respekt. I nie tylko we mnie. Mohan opowiada, jak to wyglądało, kiedy przychodził na lekcję. Wchodził do pokoju, gdzie czekał mistrz i plask rzucał się na podłogę, na nos. Po czym w ciszy siadał i czekał na rozpoczęcie lekcji. Oczywiście to zwyczaj, ale myślę, że nie tylko zwyczaj kazał mu to robić. Co do zwyczaju, Yogananda w autobiografii Jogina też opowiadał o tym, jak rzucał się do stóp swojego mistrza i innych osób, które szanował. Ja jeszcze do tego nie dorosłam, ale mojej mamie się zdarzało, że w Indiach ktoś dotykał jej stóp, aby okazać jej szacunek. Takie wyrazy szacunku są nieznane naszej kulturze i raczej trudne do przyjęcia. Krishnamacharya, wielki mistrz jogi, urodził się w roku 1888, a zmarł w 1989. 101 lat. Nigdy nie powstała wersja 200 lat, niech żyje nam. Autor poznał go, gdy mistrz był już po 80. Mimo zaawansowanego wieku, Krishnamacharya zrobił na autorze piorunujące wrażenie. Był silny, sprężysty, energiczny, tworzył aurę osoby niezwykłej, aurę świetlistości. Podobno w wieku 100 lat potrafił utrzymać przez minutę dźwięk Om. Om. Ja nie utrzymam i dobrze, bo film trwałby za długo. Krishnamacharya zyskał miano nauczyciela nauczycieli. Rzeczywiście pod jego okiem wyrosło wielu legendarnych nauczycieli, jak BKS Iyengar, Pattabhi Jois, Indra Devi czy DKV Desikachar. Już niewielu jego uczniów można spotkać. Z tych wymienionych żadnego. Żyje autor książki Mohan, żyje Mark Whitwell z Nowej Zelandii, który należy do stosunkowo niewielkiej grupy uczniów spoza Indii, a w Mysore mieszka BNS Iyengar, który jest już grubo po 90. Podobno BNS Iyengar nie jest spokrewniony z BKS Iyengarem. Długie życie mistrza, owocne, przebiegające przez kolejne zmiany społeczne, polityczne, kulturowe. Tylko pozazdrościć. Wiemy, że studiował w Varanasi. Mieszkał przy Assi Ghat. Ghaty to są schody, które schodzą do Gangesu. Tam odbywają się rytuały oczyszczenia, pudże, ludzie medytują, ćwiczą asany albo się gapią, tak jak ja. Varanasi to niewiarygodne miasto. Wielu wierzy, że jeśli umrą tutaj i tutaj ich ciała zostaną spalone, to skróci ich drogę w kręgu reinkarnacji. Dlatego niektórzy w przeczuciu końca życia przyjeżdżają do Varanasi, żeby tam czekać na śmierć. A inni przyjeżdżają z ciałami bliskich, żeby tu dokonać kremacji. Był taki zwyczaj, że studenci żyli z tego, co im darowano. Jest w tym pewna mądrość, którą zrozumiałam, gdy byłam w Luang Prabang w Laosie. Rano ulicami miasta chodzą mnisi. Otrzymują od wiernych ryż i inne pokarmy. Będąc w Luang Prabang, dołączyłam do rządku mnichów. W pewnej odległości, żeby nie było, że jestem stalkerką. Choć chyba byłam stalkerką. Ale nie chciałam. W każdym razie
Szłam za nimi na tyle blisko, że byłam w aurze tego wydarzenia i mogłam czuć to, co czują młodzi chłopcy z żebraczymi miskami na brzuchach. Serio? Mocne. Ile emocji trzeba przepracować, z iloma odczuciami się zmagać, wystawienie na widok, na ocenę, poczucie małości, zależności od innych. W Luang Prabang jest wielu turystów, którzy z aparatami wciskają się pod pachę. Chaos, harmider. A ty musisz po prostu przejść. Po prostu wziąć pokarm od tych, którzy chcą ci dać, podziękować i w pokorze odejść. Krishnamacharya zapewne tak nie chodził. Zresztą w Laosie to byli buddyści. Ale myślę, że ta cała feria odczuć i lekcja, jaka tkwi w doświadczeniu żebraczym, jest podobna. Z Varanasi młody mistrz pojechał do Tybetu. Szedł piechotą kilkaset kilometrów, aż dotarł do jaskini mistrza Rama Mohana Brahmachari. Spędził tam, mieszkając z guru 7 lat i uczył się od niego tajemnic jogi. Od niego właśnie poznawał metody leczenia za pomocą jogi. Wiele lat, wiele pracy poświęcił nauce, żeby w końcu zostać mistrzem dla kolejnych pokoleń adeptów jogi. Miał skrystalizowaną wizję jogi jako systemu filozoficznego, który jest wolny od religii, który służy każdemu, niezależnie od pochodzenia, płci, zdolności, który nie jest skostniałą metodą, a raczej narzędziem. Narzędziem, które należy dopasować do potrzeb i wykorzystać tak, by służyło konkretnej osobie z konkretnymi potrzebami. Każdy z nas jest inny i w związku z tym praktyka każdego z nas powinna być inna. Inaczej powinna praktykować dojrzała kobieta, inaczej 15-letni młodzieniec. Krishnamacharya leczył za pomocą jogi, dając różne zalecenia dietetyczne dotyczące stylu życia, różne zestawy asan w zależności od chorób. Po kraju niosła się wieść o licznych uleczeniach, a mistrz mógł liczyć na wsparcie wielu znaczących ludzi, którym pomógł. Mohan, autor książki, opowiada, jakim człowiekiem był mistrz. Znowu wzbudza respekt. Poważny, skromny, cichy, ascetyczny, surowy, zdyscyplinowany, skupiony. Te wszystkie cechy są rzadkie, a nasza codzienność pełna chaosu, bodźców i wydarzeń nie pomaga ich rozwijać. Pewnie stąd taka popularność trendów związanych z mindfulness, uważnością. Spokój to często nieuświadomiona potrzeba. Kiedy ją zaczynamy dostrzegać i zaspokajać, czyni to w naszym życiu kolosalne zmiany. Nie zawsze przychodzi nam na myśl, że spokój, stabilność mogą być źródłem szczęścia. Nie tego się uczymy z romantycznych powieści. Tam źródłem szczęścia jest zryw, kłębiące się myśli, wzruszenie, niepewność, emocjonalność, porzucenia, powroty, tęsknota. O tym jest pewnie 99% piosenek na listach przebojów. A guru mówi: chroń uszy, uważaj, czego słuchasz. Chroń oczy, uważaj, na co patrzysz. Nie dotykaj wszystkiego, co ci wpadnie w ręce. Nie rozpraszaj energii niepotrzebnym działaniem. Bądź skupiony. Żyj w ciszy, bo cisza cię buduje. Bądź zdyscyplinowany, bo to droga do celu. Nuda, co? Pewnie nie jeden by tak powiedział. Ale kiedy myślę o tym, co mówił mistrz o pozycji wojownika, od razu znikają myśli o jakiejkolwiek nudzie. Kiedy wykonujesz asanę wojownika, przywołuj obraz ptaka. Kiedy rozwijasz ramiona i spoglądasz w dół, poczuj, że jesteś ponad światem, blisko boskości, że lecisz. A kiedy podnosisz ramiona, wyobrażaj sobie, że trzymasz w rękach stopy Boga. A co, jeśli jestem niewierzący? Pyta Mohan. Wtedy nie myśl o Bogu. Wtedy myśl: niczego się nie boję. Niczego się nie boję.
Dziękuję, że jesteś ze mną. Więcej o tej książce i innych na moim blogu Yoga na stronie. A może, jeśli ciekawi Cię to, co mówię, zasubskrybujesz, co?